cześć, witam Was w 177 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę bardzo rzadko w sumie spotykaną, z mojej strony, bardzo rzadko spotykaną przeróbkę, a dokładnie chodzi o to, że likwidowałem piecyk gazowy, czyli tak zwany popularny Junkers, bardzo stary Junkers, a na to miejsce montowałem elektryczny ogrzewacz wody, czyli tak potocznie zwany boiler. I co ja tam musiałem zrobić? No, normalne, że zdemontować ten stary piecyk. Rura musiała zostać, bo tam pani powiedziała, że nie wie, czy kiedyś nie wróci. Także na zaworze założyłem po prostu korek. Zawór zamknąłem, rączkę ściągnąłem, żeby tam nie kusiło i po prostu tak zostawiłem, tak sobie klientka życzyła, żeby ta rura została, tylko zabezpieczyłem, żeby nie było jakiegoś przypadkowego czy niekontrolowanego wycieku gazu. No i tam oczywiście musiałem powiesić ten boiler, taki już nowocześniejszy, zresztą go zobaczycie, no i doprowadzić gniazdko, prąd, cały przewód. I tam też pani nie chciała, żeby kuć w ścianach, żeby nie chować, tylko po prostu w korytku białym puścić ten przewód do tego zasilania tego boilera. Także tak to zrobiłem. No jak to wyszło, to zobaczycie. Tam oczywiście w skrzynce też się wpiąłem tak, żeby ten boiler miał swój bezpiecznik, swoje zasilanie, bo tam pani w mieszkaniu miała 3 fazy, czyli jedną fazę wykorzystałem, tą która była najmniej obciążona właśnie do zasilania gniazdka do tego boilera, także ma całkiem osobno zasilanie. I co jeszcze mogę powiedzieć? No tam dołożyłem taką skrzyneczkę, bo tam wcześniej byłem, w zeszłym tygodniu oglądaliście, wymieniałem ten programator czasowy. Teraz tam wstawiłem ciutkę większą skrzyneczkę i tam właśnie też wpiąłem ten bezpiecznik. No zobaczycie zresztą sami, jak to zrobiłem, jak to wyglądało. Także nie przedłużając, nie gadam tyle, zapraszam do oglądania. Dzisiaj dłuższy materiał, ale mam nadzieję, że zaciekawi Was. Wszystkim oczywiście, rzecz jasna, bardzo dziękuję za komentarze, opinie, za subskrypcję. No cóż, to chyba tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki, miłego oglądania i do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Cześć! No hej, moi drodzy, dzisiaj jedziemy montować, fajna robota, powiem Wam, ciekawa, bo będziemy podmieniać piecyk gazowy, tak zwany Junkers, na ogrzewacz elektryczny, czyli potocznie zwany boiler. Tam jest starsza pani, ja u tej pani byłem w zeszłym tygodniu, widzieliście, tam ten programator czasowy wymieniałem i dzisiaj jadę do pani właśnie podmieniać ten piecyk gazowy na ogrzewacz elektryczny, czyli będziemy demontować ten stary piecyk. Rurę zaślepimy od gazu i zamontujemy właśnie ten ogrzewacz elektryczny, czyli boiler. No to jest akurat tam pikuś mały, można chyba tak powiedzieć. Tylko tam jeszcze będę musiał doprowadzić instalację elektryczną, gniazdko właśnie pod ten boiler, bo tam w łazience jest, tylko jest po drugiej stronie ściany, że tak powiem, ale też nie chciałbym, żeby tam na jednym gniazdku obciążało
i pralka i ten boiler, to tam się umówiliśmy z panią, że podciągnę jej nowy przewód, nowe gniazdko założę z bezpiecznikiem, raczej z bezpiecznikiem, zobaczę jakie tam bezpieczniki ma, ale raczej nowy bezpiecznik osobny założę na ten boiler i nowe gniazdko, to oczywiście tam nie będę jej kół chował w ścianę, tylko w białym korytku po ścianie pani mówiła, żeby puścić gniazdko nadtynkowe. No i są też dwie opcje, bo tam pani ma taryfy nocne, także jeszcze nie wiem, czy jej założę taki sam programator, znaczy podobny programator jak zakładałem w zeszłym tygodniu, czy mam taki wpinany do gniazdka programator, który spokojnie utrzyma, bo boiler ma bodajże 1800 W, z tego co pamiętam, a ten programator ma obciążenie do 3500 W, także spokojnie wytrzyma, ja mówię, ten wkładany do gniazdka. Ale tutaj jest kwestia dogadania właśnie z panią, czy będzie chciała taki, czy taki, no to już jak zdecyduję, tak założę. Mam w każdym razie, jestem przygotowany na jedną i drugą opcję, czyli albo programator na listwie, albo właśnie ten do gniazdka. No ale to już jak będzie jej wygodniej, takiej tam założę. Także dzisiaj troszeczkę roboty będzie, trochę przeróbek. W sumie boilery już montowałem, widzieliście, piecyki demontowałem, piecyki montowałem, ale chyba jeszcze wam nie nagrywałem, nie pokazywałem właśnie takiej podmianki z piecyka gazowego na boiler elektryczny. Czyli taka całkowita metamorfoza ogrzewania wody, można powiedzieć. No, jak to wyjdzie, oczywiście zobaczymy w trakcie. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to, bo wygląda tak, jak oglądałem. Wygląda, że niespodzianek nie będzie, no ale wiecie jak to jest. Podczas pracy różnie bywa, jak się ruszy, to wtedy dopiero to wszystko wychodzi. Także co? Jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj zaczynamy od demontażu tego starego piecyka gazowego. Jest już niesprawny, także trzeba go zdemontować, rozebrać i wyrzucić. Oczywiście wcześniej zamknęłem gaz na zaworze głównym i tutaj na zaworze przy samym piecyku. Teraz tutaj kluczem odkręcam ten śrubunek. I w sumie gaz mamy odpięty, potem będziemy demontować dalej. Jeśli chodzi o rurkę, zaślepiać, ale najpierw musimy ten piecyk cały zdemontować, czyli gaz mamy odpięty. I tutaj jeszcze doprowadzenie wody. Tutaj są rurki miedziane. No, tam dość mocno pozapiekane były, także tutaj po prostu pościnałem te rurki, żeby odłączyć od ściany. Później będzie wygodniej powykręcać tą całą resztę. Z jednej i z drugiej strony brzeszczocikiem parę ruchów i jest odcięte. Teraz możemy zdjąć ten piec. To co było podłączone już jest podłączane, teraz go z haków ściągnąć tylko. I piecyk mamy zdemontowany. Później to na śmietnik, pod śmietnik i tam złomiarze pewnie będą mieli radochę.
No i teraz tutaj odkręcam te śrubki, nakrętki, które były do rur ze ściany, które wychodzą przykręcone. Jak widzicie, jest teraz o wiele wygodniej to wykręcić. Czyli wykręcam i potem po prostu powyciągam te kikuty, które podcinałem. I tutaj kombinerkami czy tam morsem dobrze złapać i po prostu wyciągnąć, poruszać, wyciągnąć te kikuty, te ścinki tych rurek. Jak widzicie, morsem zaciskam i po prostu wyciągam. To wcześniej oczywiście podkręcałem. Teraz tutaj ten kawałek rurki wykręcić, to oczywiście trzeba zawór skontrować, żeby nie poluzować, bo chodzi o to, żeby z zaworu wykręcić ten kawałek rurki stalowej. No i tu mamy odkręcone i tutaj do zaworu wkręcimy korek i rączkę od zaworów w pozycji zamkniętej dodatkowo jeszcze wykręcimy, bo tutaj, tak jak Wam wspominałem, pani sobie zażyczyła, żeby ta rura została, bo być może kiedyś wróci do gazu. Chodziło o to, żeby to całe podłączenie gazu zostawić, tylko zabezpieczyć, żeby gdzieś tam przez przypadek nie otworzyć i gaz się nie wydobył. Zresztą jak się zostawia rurę nieużywaną, to korek jest, że tak powiem, obowiązkowy. Tutaj dobrze go wkręcić i nawet gdyby jakimś cudem otworzył ktoś zawór, to gaz i tak nie wyjdzie na zewnątrz. Korek mamy przywkręcony, teraz tą rączkę od zaworu właśnie demontuję, zostawię w pozycji zamkniętej bez rączki. Teraz tą rurę też oczywiście demontuję, później tam ktoś, kto przyjdzie tu murować, to ten otwór zamuruje, zaślepi. Tutaj jeszcze była rura aluminiowa, teraz już wymagana jest kwasówka. No i haki, widzicie, jeden hak wyciągnąłem ręką, no drugi tutaj morsem, podwarze był kołeczek drewniany, no kiedyś tak się montowało. Ale tutaj też nie ma problemu z wyciągnięciem. Także tu już mamy zdemontowane co do gazu, teraz się bierzemy za ogrzewacz elektryczny. Oczywiście nowy, trzeba go rozpakować, przyszykować. Powiem Wam, że fajny ten ogrzewacz, taki płaski, nie taka bańka, tylko taki bardziej płaski ogrzewacz, także nie sterczy tak od ściany mocno. No i tam go stawiamy na tym steropianie od góry. Tutaj jeszcze wyciągamy zawór bezpieczeństwa. I teraz zawór bezpieczeństwa oczywiście od razu przykręcam. Zawór bezpieczeństwa się zawsze przykręca na wlot zimnej wody. Choć spotykałem się już, jak ktoś montował, że montował to, powiem Wam, na wylocie ciepłej wody. No to absurdalne, no ale już z takimi przypadkami się spotykałem.
Tutaj oczywiście gwint uszczelniam. I zawór zawsze musi być, na bojlerze zawsze musi być, bo w razie jakby się woda zagotowała czy coś, jest po to ten zawór właśnie, żeby zabezpieczał przed rozerwaniem tego bojlera ogrzewacza. Także zaworu nigdy nie można pomijać. Także zawór mamy przykręcony. Teraz będzie trzeba wziąć wymiary, wysokość, rozstaw wieszaków, wysokość bojlera, wszystkie wymiary, żeby przenieść je na ścianę, tak żeby odpowiednio zamocować. No i tutaj trzeba się postarać tak, żeby zasłonić to miejsce po tym piecyku gazowym, bo jak widzicie, niezbyt fajnie wygląda. Także to tym ogrzewaczem, tym bojlerem po prostu tak powiesimy, żeby to zasłonić przynajmniej od strony wejścia do łazienki. I tutaj jeszcze wysokość od górnej krawędzi do górnej krawędzi ogrzewacza do górnej krawędzi wieszaka. Tutaj jest dość długi, trzeba też wziąć pod uwagę, że kratki nie wolno zasłonić. A ogrzewacz też musi wisieć wyżej niż wyloty ze ściany, są te wyjścia ze ściany. Nie mogą wychodzić pod bojlerem czy tam równo z bojlerem. Wężyki muszą być łagodnie przechodzić, a nie być gdzieś zaginane. Także tutaj sobie rozstaw zaznaczam. Rozstaw wieszaków, oczek wieszaku. Także tutaj, gdzie zaznaczam, będę wiercił właśnie na kołki na wieszak. Tutaj złapałem rozstaw, teraz poziomniczką, tak żeby to równo wisiało. Sobie odrysowuję linię. No i tutaj jeszcze lekki zapas, bo te oczka są dość duże. Także jeszcze zrobiłem lekki zapas na ewentualne korekty. No i wiercimy otwory tutaj na kołki 12 bodajże były, 10 lub 12, nie pamiętam, ale na pewno nie mniejsze. Dobrze się wierciło, to była stara kamienica, cegła była pełna. Także tutaj kołki się pewnie trzymały w tej ścianie. No i były dość długie też, także była pewność, że to nie wypadnie ze ściany. Tu jeszcze śrubą sprawdzam, wkrętem sprawdzam właśnie głębokość, czy dobrze nawierciłem, żeby potem tej śruby nie zostało gdzieś. Jak widzicie, kołki dość długie są, się młotkiem jeszcze trzeba dobić. No i teraz je prawie do samego końca trzeba wkręcić. No tutaj już tyle co ręką szło wkręcić, to wkręciłem. Resztę zaciskam morsa i naprawdę było, powiem wam, ciężko wkręcać, ale to dobrze, jak się ciężko wkręca, to znaczy, że kołek dobrze trzyma. No i jeden kołek mamy. Teraz drugi kołek, drugi hak. I tutaj się zaczynają schody. Jak wam powiedziałem, nie zawsze wszystko idzie ładnie, gładko.
Tutaj do pewnego momentu dokręciłem i teraz zobaczycie prawie przy końcu już dokręcałem, a zapas zostawiłem długi, śruba się po prostu ukręciła. Także większość zostało w kołku. No powiem wam, że straszne badziewie, także tutaj, tak mówiłem, w te oczka dość duże, no postanowiłem zaraz obok nawiercić i powiem wam, że tak można robić, jeśli tam kawał śruby zostanie, bo ten kołek będzie blokował tak jak ściana. A tak mówiłem, cegła jest pełna, także kołek w takim przypadku będzie się trzymał stabilnie. Pewnie, także tym bardziej, że są długie kołki. No i tutaj powtórka. Nawierciłem z takim dużym zapasem. Jak widzicie, kołek też ciasno wchodził. No i podejście drugie. Mówię, a tutaj te oczka takie duże są, także no mogłem sobie na to pozwolić, że mogłem obok siebie i to jeszcze było. I tutaj przykręcam. I zwróćcie uwagę, powtórka z rozrywki. Dokręcam. I śruba się, i hak się znowu tutaj ukręcił. No powiem wam, że już tutaj troszeczkę mi to ciśnienie podniosło. No bo dokręcić musiałem, bo też nie może od ściany za bardzo i zobaczcie. I znowu odpadło. No straszne badziewie. Tutaj postanowiłem już nie mogłem następnego kołka obok dawać. Wykręciłem ten, który szedł normalnie i przesunąłem troszeczkę wszystko na bok, jak widzicie. Tym razem już się wkręciło na szczęście, tak jak powinno być. No i teraz wieszam ten boiler. Tutaj trzeba tymi oczkami tam trafić na te haki. Tutaj zazwyczaj zawsze się tak próbuję podnosić na tym ogrzewaczu. No jak wytrzymuje takie podciąganie, to na pewno wytrzyma też napełnienie wodą. Także ogrzewacz mamy zawieszony na ścianie. Wisi teraz pozostanie podłączenie wężyków właśnie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby zimną wodę do zimnej wody, ciepłą do ciepłej. Wężyki staram się zazwyczaj dopasować mniej więcej, bo często jest tak, że jeden jest dłuższy, drugi krótszy. Także zawsze się staram tak, żeby nie były dwa jakieś długaśne wężyki, tylko w miarę dopasowane. No i jak mam wężyki przykręcone, to potem odkręcam w kranie ciepłą wodę i wtedy zaczynam napełniać boiler. To tutaj jest ważne, trzeba zawsze pamiętać, żeby odkręcić sobie w kranie, obojętnie w którym kranie, ale odkręcić kurek ciepłej wody i dopiero napełniać boiler, nie wcześniej, bo po prostu on się napełni do połowy, zrobi się bańka powietrzna i potem trzeba cały boiler odpowietrzać. Także to jest dość istotne, nawet bardzo istotne, żeby pamiętać, że przed napełnieniem boilera trzeba odkręcić kurek ciepłej wody w obojętnie którym kranie, z którego ta woda z boilera będzie leciała oczywiście.
No i wężyki też nie mogą być zagięte, załamane. Tutaj też jak się dokręca, dobrze chce złapać na przykład kombinerkami miejsce zaciśnięcia wężyka i dokręcać, żeby on się nie okręcał. I teraz wodę tutaj sobie napełniamy. Tak mówiłem, odkręciłem kurek ciepłej wody i on wypycha właśnie tym kurkiem powietrze z bojlera podczas napełniania się. No i też oczywiście nie wolno włączać bojlera wcześniej niż przed napełnieniem wody, to jest oczywiste. No jak się woda przelała, to się sprawdza połączenia jeszcze, czy nigdzie nie kapie, nie przepuszcza. Teraz jeszcze pozostanie właśnie doprowadzenie instalacji elektrycznej, bo tutaj nie było, bo była po drugiej stronie łazienki, no ale też nie można obciążać jednego gniazdka i bojlerem, i pralką, i co tam jeszcze, także tutaj ustaliliśmy, że w korytku puszczę nowy przewód, osobne zasilanie tylko właśnie do ogrzewacza wody. Gniazdko tutaj, żeby Pani sobie zażyczyła właśnie z tej strony. Także tutaj sobie nadtynkowe gniazdko zamontujemy. Zaznaczam miejsce na kołeczki, na wiercenie. No i teraz tutaj dwa kołeczki. Niektórzy też na taśmę dwustronną przyklejają, ale nie jestem tego zwolennikiem. No, gniazdko powinno być stabilnie zamocowane. Tutaj już małe szósteczki, kołki szósteczki, także nie potrzeba większych kołków, to ma tylko po prostu być przykręcone i się trzymać. No i przykręcamy obudowę. Gniazdko w łazience powinno być hermetyczne. Tutaj w tym przypadku założyłem gniazdko symbolu IP44, także tu do łazienki spokojnie starczy. No i przewód do tego bojlera to jest 3 razy 2,5 mm kwadrat, czyli taki jak powinien być to gniazdek. Tam wcześniej przewierciłem się przez ścianę, bo tablica bezpiecznikowa jest właśnie w przedpokoju i stamtąd będę musiał poprowadzić, że tak powiem, te zasilanie do tego gniazdka. Także nie podpinałem się do innego gniazdka, tylko tutaj też założę osobny bezpiecznik i bezpośrednie właśnie zasilanie z deski rozdzielczej, z tablicy rozdzielczej, przepraszam. No i tutaj za bojlerem jest miejsce, żeby przepuścić i przewód, i korytko. No, tutaj najpierw sobie przygotowuję te gniazdko, czyli przewód. Całe gniazdko przygotuję i od gniazdka będę szedł w kierunku tablicy rozdzielczej. Jeszcze wycinam pod przewód
Też no nie, tutaj nie powinno się w tej osłonce gumowej, w tym przejściu jakiejś wielkiej dziury, tylko tak, żeby ten kabel bardzo ciasno się przechodził. To też powinno być szczelne. No i teraz to wszystko tutaj skręcamy, montujemy. No i obudowę przykręcamy i gniazdko mamy zmontowane i teraz będziemy mogli zakładać korytka i układać przewód i iść właśnie w kierunku tablicy rozdzielczej. No i teraz właśnie przygotuję korytko. Na początku tam sprawdzałem, czy przejdzie za boilerem w całości. No i od razu sobie zacznę już docinać korytka pod wymiar. Te korytka są samoprzylepne, bardzo fajne rozwiązanie, sprawdza się. Tylko tyle, że ściana musi być czysta i bez pyłu, także fajnie to trzyma nawet na suficie. Tą obudowę wierzch ściągam, bo to już na końcu założę jeszcze jedna przymiarka i tutaj postanowiłem właśnie, że na widoku nie będę łączył będę za boilerem mniej widocznym, a tutaj pójdzie cała długość listwy. To są 2-metrowe listwy. Także tutaj właśnie łączenie zrobię za boilerem, żeby nie było widoczne. I tutaj na rancie tych płytek, do płytek się też, nie ukrywam, lepiej przykleja, ale też uzgodniłem tutaj z panią, że też chciała tak, żeby odcinało te płytki. Także tutaj już mam przełożone kabel osadzony w korytku i teraz właśnie tu od gniazdka jeszcze takie kawałeczki. Jak widzicie, tutaj można sobie układać, dopasowywać. Przewodu sobie zawsze troszeczkę nadmiar zostawiam i później właśnie będę już go układał, jak wyjdę tutaj od gniazdka. No i jeszcze ten odcinek właśnie, który wchodzi za boiler. No i teraz przewód już mogę ułożyć. Tutaj założyć już te osłonki. No i możemy tutaj przewód układać już na tym długim odcinku.
Tak jak mówiłem, tutaj właśnie teraz już wkładam przewód i idę w kierunku właśnie tablicy rozdzielczej, tam gdzie będzie całe podłączenie tego przewodu. I tutaj ten odcinek mam, także tutaj też mogę ten dekielek już na te korytko założyć. Tylko tutaj jeszcze zrobię przymiarkę. Tu faktycznie dekielek później będę zakładał, tutaj przymiarkę jeszcze ile dociąć, bo tutaj jeszcze kabla kawałeczek odciągnę i wtedy te osłony pozakładam. No te dwa odcinki, no to już tutaj za dużo kombinowania nie było. Tutaj był, że tak powiem, prosty montaż. Jeszcze dociskam i teraz mogę jeszcze kawałek właśnie przewodu schować, żeby tą pierwszą osłonę, właśnie ten dekielek założyć na pierwszą listwę. Jak widzicie, te listwy się bardzo fajnie trzymają, nawet jak kabel ciągnie w dół, to te listwy nie odpadają. I teraz tutaj właśnie zakładam ten dekielek na tą listwę, która idzie od boilera. I wtedy jeszcze jedną potem założę, właśnie która idzie w stronę ściany i potem przejdziemy do tablicy rozdzielczej. No i ten odcinek mamy zrobiony. Teraz jeszcze tutaj ten przewód resztę ułożyć. W sumie powiem Wam, bo tu może tak nie wygląda, ale w sumie poszło, kupiłem szpulę 10-metrową, to 9 koło metra, może 1,5 mi zostało, także tam około 9 metrów przewodu poszło. No tutaj wycinam, tak żeby ten przewód wyszedł na końcu. I resztę przewodu właśnie przepycham na drugą stronę. Tutaj ten kabalątek przewodu właśnie będzie, no tutaj zostawiłem na wierzchu, tutaj Pani mówiła, że i tak to będzie potem w ścianę chowane, żeby się już nie bawić z takim kabalątkiem, no żeby dawać w korytko, bo tu no, nie ma takiej potrzeby. No i teraz ten osłonę, dekielek zakładamy i tutaj kwestii łazienki już będziemy mieli zrobione. Teraz będziemy mogli tam przy desce rozdzielczej działać.
No i teraz tutaj też jeszcze kawałeczek listwy właśnie w przedpokoju. Tutaj sobie odmierzyłem kawałek, który jest potrzebny, tak żeby doprowadzić do właśnie tablicy rozdzielczej, która jest tutaj zaraz kawałeczek obok. Jak widzicie, się bardzo łatwo, szybko przykleja. No i chowam tutaj przewód. Potem tam za tą boazerią właśnie przepuszczę już tutaj do tej tablicy, tylko jeszcze tą osłonę. Tu mamy zrobione. Teraz tu górą właśnie przepuszczę, to jest taka przerwa między tą boazerią a ścianą. Także przewód swobodnie przechodzi. Tutaj w dół też nie dawałem już korytka, bo tego już po prostu tam przewodu nie widać. No i teraz to, co tu pamiętacie z poprzedniego tygodnia, ten regulator czasowy. Tutaj był w takiej pojedynczej puszeczce, tą puszeczkę oczywiście zlikwiduję, dam większą, bo tutaj też założę bezpiecznik, tylko tutaj muszę się właśnie gdzieś wpiąć. No i muszę posprawdzać, gdzie mogę się wpiąć, tak żeby też nie było tak, że ten regulator czasowy będzie rozłączał boiler, także muszę tutaj wolną fazę, że tak powiem, znaleźć. Że fazę znalazłem, teraz jeszcze upewniam się co do neutralnego przewodu, który jest który, bo tutaj ktoś też załączenie zrobił od tego włącznika czasowego przewodem żółto-zielonym, także no tutaj może zmylić. Także tutaj dobrze trzeba sprawdzić, gdzie można się wpiąć, żeby bezpiecznie i sprawnie ten boiler działał. No jak już mamy, tutaj właśnie przygotowałem odcinek przewodu, który będzie szedł właśnie od tej kostki do bezpiecznika. No i teraz muszę zdemontować ten regulator czasowy, tą całą puszkę i tutaj nową puszkę założyć i wtedy w nowej puszce będzie zamontowany ten regulator, no i bezpiecznik do gniazdka do boilera. I tu jeszcze muszę sprawdzić, który bezpiecznik zasila, tak żeby rozłączyć. No i teraz wypinam ten regulator. No i tą podstawę tej puszki oczywiście też wykręcę, bo jak powiedziałem, tutaj będzie nowa puszka. To idzie na śmietnik i tutaj mamy nową, większą puszkę.
No i tu już mam zamontowaną puszkę, jak widzicie, tą nową. No teraz montuję z powrotem, wpinam z powrotem regulator. Tylko jeszcze wyłamię tutaj ząbki, żeby przewody swobodnie przechodziły, żeby nie, jak będę skręcał obudowę, żeby gdzieś tam nie przyszczypało. No i regulator mamy wpięty i tutaj właśnie będzie obok bezpiecznik do tego gniazdka od boilera. I tutaj właśnie teraz ten przewód zasilający wepnę do bezpiecznika. No jak on był luźny, łatwiej jest po prostu tak na zewnątrz to zrobić. Czyli brązowy, fazowy przewód do bezpiecznika. Na dole wpinam tutaj akurat z tych przewodów zasilających, z korytarza, które idą, nie było przewodu uziemiającego, czyli mostkuję uziemiający z neutralnym. Tutaj kostką Wago, do jednej kostki Wago to wpinam wszystko. Potem przewód, który idzie, będzie szedł do tego gniazdka, też tak wepnę do tej samej kostki Wago i wtedy w ten sposób uzyskamy uziemienie na bolcu w gniazdku, właśnie tam w łazience przy bojlerze. Tutaj sobie odmierzam jeszcze przewód, ile obciąć, ile okorować. I to jest przewód ten, który właśnie idzie z łazienki. I tutaj na górę bezpiecznika fazowy do bezpiecznika, a niebieski i żółto-zielony do kostki Wago. W tym bezpieczniku, no tutaj może nie ujęłem tego, ale do bezpiecznika dobrze zawsze więcej przewodu okorować i wtedy zrobić takie U z tego drutu i wtedy skręcać nie sam drut. I tu jak widzicie neutralny i łączę z uziemiającym w ten sposób, gdy nie ma właśnie dodatkowego przewodu w instalacji uziemiającego. No, często to się zdarza w tych starszych instalacjach. No to właśnie się w ten sposób można zrobić, że uziemiający łączy się z neutralnym. Teraz te przewody wszystkie układam i będzie można zaraz to podłączyć, sprawdzić, potem założyć obudowę. Teraz właśnie układam przewód ten zasilający, którym się wepnę tutaj do tej listwy.
No i tutaj ten jeden właśnie uziemiający zostawiam, bo w tej skrzynce właśnie, gdzie mamy bezpiecznik, tam połączyłem neutralny z uziemiającym. Tutaj no, nie ma potrzeby już go nigdzie wpinać. Jest taki, że tak powiem, rezerwowy ten przewód. No i teraz wpinam przewód fazowy. Tutaj właśnie trzeba też dobrze pamiętać, żeby no nie było luzów, żeby dobrze to dokręcić, bo jak są luzy, robi się łuk, się po prostu wypala i przewód no, potem może albo zwarcie zrobić, albo po prostu nie łączyć. Tutaj trzeba solidnie dokręcić, no to fazowy mamy przykręcony. I jeszcze pozostało nam wkręcić neutralny. Tam już było kilka przewodów w tej kostce wkręconych, z drugiej strony był tylko jeden, także tu postanowiłem właśnie z drugiej strony się wpiąć, bo też nie ma co za dużo przewodów do jednego przyłącza podpinać, na siłę upychać. No, zasilanie mam podpięte, teraz ładnie ułożyć te przewody, żeby tam nie przeszkadzały, nie majtały nigdzie. Teraz włączam bezpiecznik, no i oczywiście sprawdzamy całe połączenie. Trzeba najpierw wszystko dobrze sprawdzić, zanim się włoży wtyczkę do tego gniazdka. Czyli tutaj na dole powinno nam zagrać zasilanie i po włączeniu bezpiecznika powinno być na górze. Czyli jak tu jest wszystko ok, jeszcze idziemy sprawdzić gniazdko. Tutaj też jest ok, czyli tu można bezpiecznie podłączyć boiler teraz. No jak widzicie, wszystko ładnie działa. Także można założyć tą obudowę bezpiecznika. Tylko tutaj no, przymierzam, bo no, trzeba wyłamać zaślepki, tak żeby spasować właśnie na ten regulator i bezpiecznik, czyli po jednym ząbku z każdej strony. Jeden mamy, z drugiej strony też jeden. Jeszcze jedna przymiarka, jak jest wszystko ok. Tutaj po wyłamaniu też trzeba jeszcze pamiętać, żeby te zadziorki nożykiem wyrównać, bo to się wyłamuje, ale jest takie nierówności są. Także dobrze właśnie nożykiem te zadziorki sobie pościnać, żeby ładnie równo było. Zresztą też przy montażu o wiele łatwiej potem ułożyć sobie te bezpieczniki właśnie w tym otworze. No i teraz możemy już to złożyć tak, powinno być. Jak widzicie, idealnie pasuje, się wpasowało.
tylko przewody poukładać i skręcić to. No tutaj jeszcze jest ta klapka, tam w tamtej starej nie było, ale to już taki gadżecik ozdobny bardziej. I tam jeszcze jeden wkręt i tutaj mamy skręcone, zmontowane. Także tu jest już ok, tutaj posprzątać trochę po sobie. Nie zawsze to pokazuję, ale zawsze sprzątam po sobie, także czasami pokazuję, że sprzątam. I ogarnąć to, co się nabrudziło. No i tyle kabelka, kawałek kabelka właśnie tylko zostało z tych 10 metrów. No i teraz jeszcze właśnie ten wyłącznik czasowy, ale tutaj jest pod gniazdką. Czyli ustawić go, kiedy ma się włączać, wyłączać. Zakładamy go, teraz akurat on potem już boiler nie będzie grzał, bo tutaj pani powiedziała, że tam się ma włączać bodajże o 15, potem nad ranem, także już ustawiłem tak, jak ma się włączać. No i tak to mniej więcej wygląda, tak całość mojej pracy dzisiejszej wyglądała. No i tak zrobiliśmy, jak widzieliście, było trochę roboty, bo powiem wam, że śruby kupiłem, ale kurde, no taka beznadzieja, wkręcałem i one się w kołku ukręcały, także no a jak wiecie, no, boiler musi pewnie wisieć. Także tam kołek, potem musiałem całość przesunąć, nowe kołki wkręcić, bo no straszna lipa z tymi kołkami. Niby tak zachwalali to kołki, że na kołek 60 kg i tak dalej, ale powiem wam, że przy wkręcaniu, no kuźwa, co za śruby dają, że kurde przy wkręcaniu się śruba ukręca, no to jest jakaś parodia, powiem. No ale summa summarum, boiler wisi, podłączony. Sprawdziłem, czy tam odpala, tam jak widzieliście też w korytku, bo pani chciała w korytku, żeby tam nie wiercić, a przykleić korytko. Z tego względu, że tam potem przyjdzie jakiś malarz czy murarz, on tam będzie zalepiał tą dziurę do komina po odprowadzeniu na spaliny. No i ona mówiła, że może ten kabel jej schowa, no to taka no w tym korytku, no kładzie, po to są korytka, żeby kabel w korytku kłaść, nie? No to nie jest żadne tam coś, czego się nie robi. I tak jak widzieliście, przewód podciągnąłem nowy, no osobny bezpiecznik, tak żeby pani miała tam osobne zasilanie, a nie powiedzmy do czegoś podłączone, także bezpośrednio do boilera ze skrzynki rozdzielczej. No i tą skrzyneczkę też wymieniłem, tak założyłem nową, jak widzieliście. No i co więcej mówić, wszystko działa, ten programator założyłem, ten zdecydowała się na ten do gniazdka. Także sobie tam może w każdej chwili wyciągnąć programator i włożyć do wtyczki, będzie jej grzało bezpośrednio. Że wszystko ustawiłem, podłączyłem, boiler napełniłem, nie spadł, to już sukces, nie? No i chyba tyle.
Teraz jadę sobie dalej. No, Wam dziękuję i co, do zobaczenia przy następnych materiałach jak zawsze. Cześć.